Przez ostatnie 10 lat na pewno wydarzyło się dużo ciekawych rzeczy w samej diagnostyce obrazowej. Rezonans zmienił nasz medyczny świat. Sztuczna inteligencja w odróżnieniu od lekarza przegląda pliki związane z badaniem w ciągu sekund lub minut. To, co się dzieje ze sztuczną inteligencją, tak zwanym uczeniem głębokim, czy tą sztuczną inteligencją generatywną, to jest skok, który wykonamy w najbliższym czasie i da nam największy benefit prewencyjny. Jest potężna szansa, że wyłapiemy proces nowotworowy w etapie, w którym możemy go bezpiecznie usunąć. Tutaj medycyna daje dużo większe szanse, niż społeczeństwo chce wykorzystać. Do wysłuchania podcastu Wygrywaj Zdrowie zaprasza grupa LuxMed. Dzień dobry Państwu, witamy bardzo serdecznie i wraz z Weroniką zapraszamy na kolejny odcinek podcastu Wygrywaj Zdrowie. A dzisiaj naszym gościem jest Jarosław Minkowski, dyrektor zarządzający LuxMed Diagnostyka, odpowiadający za rozwój obszaru diagnostyki obrazowej. Czyli, czy dobrze powiem, człowiek, który od lat śledzi, wdraża i testuje najnowsze technologie medyczne, które nie tylko ratują życie, ale też pozwalają ludziom lepiej dbać o zdrowie. Dziękuję za zaproszenie. Jest tu na pewno dużo prawdy. Pomyślałem sobie, że na samym początku dla naszych widzów potrzebujemy takiej definicji. Czym jest diagnostyka obrazowa? O definicję będzie trudno. W ogóle z definicjami mamy problem. Natomiast czym się zajmuje diagnostyka obrazowa? Diagnostyka obrazowa pozwala nam na wniknięcie wewnątrz naszego ciała i poprzez wykorzystanie albo promieniowania rentgenowskiego, albo pola magnetycznego w rezonansie, pozwala nam zaobserwować struktury czy zmiany w tkankach niewidocznych gołym okiem, bo utrudniają nam to powłoki skórne. I tak w skrócie do takiego wejrzenia w nasze wnętrzne służy diagnostyka obrazowa. Czyli mówimy o USG, rezonansie magnetycznym, tomografii. Tomografii komputerowej, czy też na przykład bardzo wysublimowanym, takim zaawansowanym sprzęcie, którym jest PET. To też chciałem na samym wstępie zapytać, jak z Pana perspektywy zmieniła się technologia na przestrzeni ostatnich, powiedzmy, 10 lat? Czy to jest rzeczywiście tak, że w ciągu tych 10 lat przesiedliśmy się z roweru do takiego super szybkiego samochodu, by nie powiedzieć bolidu Formuły 1? Znaczy jest coraz lepiej. To my obserwujemy, dla nas najbardziej widoczne są technologiczne skoki. Czyli technologiczny skok stworzenia, wynalezienia aparatu rentgenowskiego, pierwszy rezonans magnetyczny, czy w tej chwili ta rewolucja, która jest związana ze sztuczną inteligencją. To obserwujemy. Natomiast to, co możemy powiedzieć, że postęp w dziedzinie diagnostyki, jak każdego sprzętu medycznego, on jest poza tymi właśnie skokami, w których tworzymy dane urządzenie czy daną metodę, jest później bardziej liniowy. My widzimy ciągły postęp, natomiast ten postęp już nie jest tak szybki, jaki był jeszcze jakiś czas temu. I mówię tu o konstrukcji aparatów, o wykorzystywaniu ich możliwości. Dużo więcej się dzieje w całej sferze spraw związanych ze sztuczną inteligencją. I w tej chwili pokładamy w nich największe nadzieje. Przez ostatnie 10 lat na pewno wydarzyło się dużo ciekawych rzeczy w samej diagnostyce obrazowej. To, co zaczyna się pojawiać, ma to Instytut Faninie w tej chwili w Krakowie, nowe typy obrazowania w tomografii komputerowej. Na przykład możemy bardzo precyzyjnie oglądać w tej chwili w tomografii komputerowej serce jego naczynia dzięki zliczaniu fotonów w aparatach tomografii komputerowej. Jest to technologia rewolucyjna, dająca nam dużo nadziei na przyszłość. To jest taki przykład takiego aparatu, który się ostatnio powie. Natomiast przez ostatnie 10 lat jestem lekarzem z wykształcenia i pamiętam, że gdy zaczynałem swoją pracę jako lekarz, to były lata 90., badanie rezonansem magnetycznym trwało godzinę. Mogło nawet trwać dłużej. 10 lat temu badania stawów, badania bardziej skomplikowane trwało około 40-50 minut. W tej chwili dzięki lepszym aparatom i technologii informatycznej jesteśmy w stanie te badania przeprowadzać z jeszcze wyższą jakością obrazowania w 20-15 minut. Także ten postęp jest, widzimy, on jest liniowy, nie ma skoków, natomiast dużo nadziei pokładamy w sztucznej inteligencji. To jeszcze tylko dopytam o jedną rzecz, że też przez te ostatnie dekady
tak rewolucyjnie zmieniła się dostępność do tego, bo kiedyś to człowiek najwyżej po jakimś ciężkim urazie mógł jakby poddać się tomografii komputerowej, czy nawet skomplikowanemu, zaawansowanemu USG, a dzisiaj to właściwie jest, by tak rzec, na wyciągnięcie ręki nawet w ramach profilaktyki. Tak, na pewno. Ja pamiętam, to dla mnie jest tak osobiste przeżycie, jak w latach 70. leżałem w szpitalu dziecięcym z powodu zapalenia płuc i koło mnie jeszcze miałem świadomości, na łóżku leżał młody chłopak w moim wieku, kilkunastolatek, może 12 lat, który stopniowo tracił poszczególne zmysły. Tracił słuch, później był wzrok. Dzisiaj wiedzielibyśmy, że to jest rozrastający się proces nowotworowy. W tych latach 70. nie mieliśmy żadnych szans na to, żeby wejrzeć i tę strukturę centralnego układu nerwowego przeanalizować. W tej chwili to jest kwestia skierowania od lekarza, czy naszej woli w przypadku rezonansu magnetycznego. I te badania możemy wykonać już dzisiaj, jutro, za tydzień. Dostępność jest bardzo duża. Tych aparatów jest coraz więcej i postęp w naszej interpretacji tych badań jest przez te ostatnie lata ogromny. A gdyby tak wskazać badanie, które jest najbardziej przełomowe na dzień dzisiejszy w diagnostyce obrazowej, które gdzieś tam jest najbardziej przyszłościowe, że może nam dać jeszcze więcej informacji, jeszcze szybciej. Ja bym powiedział o przełomie stworzenia rezonansu magnetycznego. To był rzeczywiście przełom, bo dotąd wykorzystywaliśmy aparaty oparte, czy tomografia komputerowa oparte o promieniowanie jonizujące, które nie jest bezpieczne dla człowieka. Wynalezienie rezonansu spowodowało poprawę obrazowania. Naprawdę rezonans pokazuje nam nawet najbardziej subtelne zmiany i z bardzo dużą precyzją, natomiast nie wykorzystuje promieniowania jonizującego. On jest bezpieczny. Jest bezpieczny, możemy go wykonywać, powtarzać co pewien czas. Nie liczymy dawki pola magnetycznego skumulowanej na przykład na rok, co robimy w przypadku wszystkich badań związanych z aparatami rentgenowskimi. Jeżeli miałbym wskazać jedno urządzenie, to rzeczywiście rezonans zmienił nasz medyczny świat. A jeśli chodzi właśnie o dawki, to czy niskoemisyjna diagnostyka, ona już osiągnęła granicę bezpieczeństwa, czy jeszcze może być bezpieczniej dla pacjenta? Nie ma, o ile możemy w przypadku palenia papierosów powiedzieć sobie, przeliczyć to na paczkolata i powiedzieć o ryzyku, które wzrasta, nie ma w przypadku promieniowania jonizującego dawki bezpiecznej. Nie ma. To, że określamy dawki jako bezpieczne, to jest tylko pojęcie statystyczne. Statystyka mówi nam o tym, że możemy mieć pacjenta, który może mieć w miarę bezkarnie wykonywane 2 tomografy rocznie przez najbliższe 10 lat i nie będzie z tego powodu żadnych powikłań. Natomiast nie możemy powiedzieć, nie możemy dać tej pewności, że po 2 badaniach jednak nie dojdzie do mutacji, która skończy się poważnym zachorowaniem. Więc my staramy się minimalizować dawki. Wykonujemy badania rentgenowskie tylko wówczas, kiedy one są niezbędne w naszej diagnostyce. I to, o co spytałaś, czyli niskodawkowe TK, jest przez nas wykorzystywane w pewnych grupach, w których mamy pacjentów z dużym narażeniem na wystąpienie chorób tych najbardziej niebezpiecznych, chociażby chorób nowotworowych, czyli palaczy. I im zalecamy, aby po długotrwałym okresie nałogu wykonywać niskodawkowe TK, te bardziej bezpieczne, które pokazują nam, czy w tkance płucnej doszło do zmian, które trzeba albo bardziej kontrolować, albo odpukać. Pojawiły się już zmiany, które musimy wkroczyć z leczeniem. Także jest to zmniejszenie zła promieniowania rentgenowskiego przy zachowaniu bardzo dobrej rozdzielczości i tych informacji diagnostycznych dla nas. Jest to na pewno ciekawa metoda. Wspominał Pan już tutaj o tych nadziejach wiązanych z rozwojem sztucznej inteligencji. W czym ona może pomóc? Czy ona na przykład wspiera radiologów, czy ona widzi coś, czego, nie wiem, ludzkie oko nie zobaczy, algorytmy? W czym najbardziej one mogą pomóc, a na co trzeba uważać? Czy jakiekolwiek są zagrożenia? Wiadomo, że się wszyscy trochę boimy sztucznej inteligencji, ale akurat w medycynie może ona tylko pomóc. Znaczy, ja mam
dużo obaw związanych z rozwiązaniami sztucznej inteligencji. Absolutnie odbiegam od tego, czy może kiedyś przejąć, samozorganizować i przejąć nad nami kontrolę. Tego nie za bardzo się boję. Boję się efektów, które będzie miała sztuczna inteligencja na nasz rozwój intelektualny, nasze więzi społeczne. To rzeczywiście będzie budzi moje obawy. W medycynie jestem w szczęśliwym położeniu, że patrzę na to z dużym optymizmem. W tej chwili mamy dużo wdrożeń i dużo rozwiązań, które pomagają naszym lekarzom interpretować wyniki badań. Ale to nawet nie jest w tej chwili największy sukces wdrożenia sztucznej inteligencji, ponieważ z czym mamy, na pewno kto miał ostatnio wykonany rezonans, tomografię komputerową, borykał się z jednym bardzo ważnym elementem. Czasem oczekiwania na opis. Radiologów jest za mało. To nie ma takiej fizycznej możliwości, żebyśmy opisali badania w dzień, 2 lub w tydzień. Te badania naprawdę są opisywane po pewnym czasie, po tygodniu, 2, 3. Co nam daje sztuczna inteligencja? Sztuczna inteligencja w odróżnieniu od lekarza przegląda pliki związane z badaniem w ciągu sekund lub minut. Więc tym benefitem, który już nam da, jest analiza badań bez udziału radiologa, wyłapanie tych badań, których sztuczna inteligencja znalazła elementy niebezpieczne, które my zdefiniujemy jako priorytetowe i pokazanie na liście badań oczekujących na opis, to badanie opisz pierwsze. To jest największa korzyść, jaką możemy czerpać z badań, z tych zastosowania sztucznej inteligencji w diagnostyce obrazowej. Oczywiście są jeszcze inne możliwości. To, że spróbujmy oglądać jeden obraz, nie musi być to zdjęcie rentgenowskie, 100 takich samych obrazów w ciągu jakiegoś krótkiego czasu. Po pewnym czasie nasza percepcja się zaburza. Tak naprawdę wiemy, że intensywne patrzenie w obraz to jest zaledwie kilka sekund. Są jeszcze takie elementy, które mówią nam o tym, że pierwsze wrażenie jest decydujące do interpretacji obrazu. Jeżeli mamy radiologa, który musi obejrzeć 100 badań klatki piersiowej, on w którymś momencie może popełnić błąd. To się nie zdarza często, ale może popełnić błąd o takiej lub innej, większej wadze, konsekwencjach zdrowotnych. Sztuczna inteligencja nie męczy się. Więc jeżeli mamy zdjęcie, w którym za pomocą algorytmów sztucznej inteligencji zwracamy lekarzowi uwagę na znaleziska, na które on by mógł nie zwrócić uwagę, to jest bezcenne. Trzecią rzeczą, i my to wykorzystujemy w LuxMedzie i to rzeczywiście jest bardzo fajna rzecz, że uzbroiliśmy w sztuczną inteligencję aparaty rezonansu magnetycznego. To, że cieszyliśmy się, że badanie stawu trwa 25 minut, czy głowy około 20, również 20-25, dzięki rozwiązaniom sztucznej inteligencji, takim systemom zaszytym w aparat, skróciliśmy czas tych badań. To jest następny benefit. Jest jeszcze, oczywiście wiemy, że wykorzystanie sztucznej inteligencji zachęca lekarzy, którzy nie czują się zbyt pewnie w opisie pewnych badań do rozpoczęcia zainteresowania się danymi narządami, gruczoł krokowy czy rezonans piersi. To nie są wcale łatwe badania do opisu. Ale tutaj sztuczna inteligencja w przyszłości da nam, a tego się nie spodziewałem na początku, największe benefity, jeżeli chodzi o prewencję. O tym mówimy, o dbanie o nasze zdrowie. I to jest temat dla mnie najbardziej fascynujący. Bo mówienie o sztucznej inteligencji jako interpretacji obrazów, to jest rzeczywiście coś wielkiego, ale jak przypominamy sobie, ja pamiętam z lat 90., to mi się kojarzy Picasso, był taki system do archiwizacji obrazów. On już wyłapywał twarze, on wyłapywał budynki, mogłem to segregować, on mi sugerował, czy na tym zdjęciu jest ktoś z rodziny. I to było oczywiste. Ale to, co się dzieje ze sztuczną inteligencją, tak zwanym uczeniem głębokim, czy tą sztuczną inteligencją generatywną, to jest skok, który wykonamy w najbliższym czasie, w najbliższych 10, kilkunastu latach i da nam największy benefit prewencyjny. O, to właśnie a propos tej prewencji. Ja przygotowując się do naszej rozmowy właśnie poprosiłem sztuczną inteligencję o wsparcie i zasugerowała mi takie pytanie. Skoro sztuczna inteligencja staje się tak precyzyjna, to czy w przyszłości diagnostyka obrazowa będzie formą biometrycznego paszportu, który sam zaalarmuje nas powiadomieniem na telefon, że dany staw jest przeciążony, zanim my poczujemy ból,
czy będzie pozwalała wykryć przeciążenia, zanim pojawią się objawy. To, co teraz padło, to rozumiem, że zostaniemy poinformowani o konieczności wykonania pewnego badania ze względu na objawy, które się pojawiły w naszym systemie. Dużo sobie obiecujemy, jak podchodziłem do tego jeszcze nie tak dawno bardzo sceptycznie z tymi zegarkami, które mamy smartwatchami na ręku. Sam go nie noszę, jestem bardziej konserwatywny, lubię nakręcać zegarek. Ale to nam rzeczywiście informacje z zegarka, informacje z telefonu, czy informacje w ogóle z bazy danych o naszych zachowaniach będzie w przyszłości w połączeniu z danymi sztucznej inteligencji populacyjnymi, z historii naszych zdrowotnej, nie tylko naszej, ale rodziny, będzie mogło dać nam taką możliwość wprowadzenia produktu, o którym teraz wspominamy. Sama diagnostyka obrazowa, i to jest najbardziej pasjonujący mnie temat, da nam dużo możliwości prewencyjnych. I tutaj, jeżeli możemy troszeczkę tego czasu zabrać, wspomniałbym o pani patomorfolog, o profesorze z Uniwersytetu w Uppsali, pani profesor Carolina Welby. Co ona zrobiła? Ona kilka lat temu przeanalizowała, ona jest patomorfologiem, więc przeanalizowała obrazy mikroskopowe biopsji gruczołu krokowego. Okazało się, i to wcale nie zaskakuje, że sztuczna inteligencja jest bardziej sprawna w znajdywaniu zmian nowotworowych w bioptacie niż patomorfolodzy. No i skoro ta sztuczna inteligencja ograła nas w szachy, a później jeszcze ograła w Go, to w ogóle nie widzę powodu, żeby ona nas nie ograła w pewnym momencie w badaniach histopatologicznych czy obrazowych. Ale kilka lat później, 5 lat później zrobiła kompletnie inne badanie. Pani profesor zebrała grupę pacjentów z nowotworem gruczołu krokowego, którzy rok, 2 przedtem mieli ujemny wynik biopsji. Tam nie było śladu nowotworu. Chciała przeanalizować, co takiego się wydarzyło, że ta biopsja była ujemna i czy da się coś z tym zrobić. Przeanalizowane bioptaty tych pacjentów wykazały, że z prawdopodobieństwem powyżej 80 kilku procent były one w stanie pokazać pacjentów, u których rozwinie się nowotwór. Gdybyśmy wybrali znowu te preparaty i dali patomorfologom, mówiąc, to jest preparat człowieka, który za 2 lata zachoruje na raka gruczołu krokowego. Patomorfolog nadal by nic nie widział. Ponieważ co wykonała sztuczna inteligencja? Skorelowała pewne zmiany w obrazach z tym, co się wydarzy. Żeby rozpoznać proces nowotworowy, musimy zobaczyć atypię komórkową, nieprawidłowe podziały komórkowe, zaburzenia budowy naczyń. Ona zerknęła na to inaczej. Ona zobaczyła otoczenie gruczołu krokowego, tkanek, że tam coś się dzieje, coś, co daje razem, co koreluje z przyszłością pacjenta. To jest genialne rozwiązanie. My możemy w tej chwili, jeżeli rzeczywiście to się potwierdzi, za kilka lat będziemy wykonywać badania diagnostyczne, możemy wykonywać badania diagnostyczne gruczołu krokowego i mówić, nie ma tu rzeczy, która rokuje pojawieniem się nowotworu w ciągu najbliższych iluś lat. W tej chwili powiemy, nie ma tu zmian nowotworu albo nie ma tu zmian, które już nabywają tą przemianę nowotworową. Jeżeli patrzymy przez analogię, to samo dzieje się w mamografii. Cyfrowa mamografia to jest 20, więcej nawet lat. Jeżeli mamy pacjentki z badaniem piersi mamograficznym, z nowotworem, możemy zerknąć na ich badania sprzed 5, a nawet 10 lat i szukać korelacji. I to jest coś dla mnie najbardziej fascynującego, bo jeżeli mówiliśmy o tym rzeczy, która będzie taką rewolucją w naszym podejściu do prewencji, to użycie danych genetycznych, laboratoryjnych, historii choroby, skumulowanie tego wszystkiego w jednym miejscu i wyciąganie wniosków poprzez analizę, algorytmy, te sieci neuronowe, to będzie bezcenna wartość dla nas, lekarzy, jak i dla pacjentów. I tu się rzeczywiście będą działy rzeczy wielkie. Nie wiem kiedy, bo jestem małym pikusiem w porównaniu z osobami, które siedzą w sztucznej inteligencji, a oni też się mylą. Także nie wiem kiedy, ale to jest ta przyszłość, na którą musimy czekać. To nie jest 100 lat. To odbędzie się szybciej.
Czyli to jest jakby, bo właśnie chciałam zadać takie pytanie, czy progresję choroby będzie w stanie przewidzieć sztuczna inteligencja na podstawie obrazów, więc to jest trochę... Progresja, my inaczej medycznie mówimy na progresji. Progresja to jest wzrost, regresja to jest zmniejszanie się objawów. My bardziej o progresji mówimy wówczas, kiedy mamy przypadek choroby nowotworowej, na przykład, i poddajemy ją pewnemu leczeniu. Na przykład poddajemy chemioterapii, radioterapii albo zabiegowi operacyjnemu. O progresji mówimy wówczas, kiedy zmiany po pewnym czasie zwiększają swoją objętość. Tak można krócej powiedzieć, nie tylko objętość jest tu ważna, ale zwiększają swoją objętość. I to już możemy robić. Sztuczna inteligencja nam pomaga, ponieważ radiologowi analiza leczenia w chorobie nowotworowej zabiera bardzo dużo czasu. Co on musi zrobić? Zobaczyć zdjęcie wykonane dzisiaj i sięgnąć do zdjęć robionych poprzednio. On musi zobaczyć, właśnie wyliczyć te parametry, które zmieniły się w trakcie leczenia. W tej chwili algorytmy sztucznej inteligencji porównują badania tego samego pacjenta sprzed roku, 2 i mówią nam o tendencji, w którą posuwa się proces diagnostyczny. Już to mamy. To będzie tym elementem, który bardzo usprawni naszą pracę jako leczenie, bo leczenie nowotworów, przepraszam, że tak wracam do nich, ale to jest chyba najbardziej, poza chorobą wieńcową, jedna z najbardziej takich niebezpiecznych, trudnych dla nas tematów medycznie. To jest duży postęp, jeżeli chodzi o nasze podejście. W tej chwili pamiętam w czasach mojej nauki na studiach, to raka płuca dzieliliśmy na raka drobnokomórkowego, niedrobnokomórkowego. To nam wystarczało radioterapia albo chemioterapia. W tej chwili są badania genetyczne. Robimy celowane terapie dla danego pacjenta. Ten świat się zmienił, a diagnostyka obrazowa może tu jeszcze pomóc. Ta progresja już się dzieje, a będzie prawdopodobnie na jeszcze wyższym poziomie niż jest w tej chwili. A czy zawsze na końcu procesu mimo wszystko będzie lekarz, będzie radiolog? Czy dopuszczamy taką myśl, że zakończy się proces na sztucznej inteligencji i to ona opisze badanie, ona je przeanalizuje i przekaże pacjentowi, tak? Gdybyś zadała to pytanie z horyzontem czasowym, to bym odpowiedział natychmiast, bo powiedziałbym, takie pytanie by było doskonale łatwe, czy za 5-10 lat radiologów nie będzie na rynku? I bym powiedział, nie, absolutnie będą. Ale gdyby ktoś mnie spytał, czy za 100 lat będą radiolodzy w takiej formie, jak są dzisiaj, to wątpię, ale nie byłbym taki odważny w ogóle, nawet w tym swoim wątpieniu. To, co my mamy w tej chwili, próbujemy robić w LuxMedzie, będziemy mieli wyniki tego po roku, będziemy na początku tego roku, to zrobiliśmy pewną taką rewolucję, bo badanie rentgenowskie klatki piersiowej czy badanie RTG, takie klasyczne kości, jest to domena dla każdego z Was, jest to domena radiologów. No jeżeli macie takie zdjęcie, idźmy do radiologa. Natomiast my poddaliśmy te zdjęcia analizie sztucznej inteligencji. Sztuczna inteligencja pokazuje nam, czy widzi złamanie, czy widzi przemieszczenie, czy widzi obrzęk, czy widzi zmiany w klatce piersiowej, czy pneumonię, czy zmiany nowotworowe. I to przekazaliśmy naszym internistom, neurologom, wszystkim lekarzom niebędącym, żeby oni podjęli szybszą decyzję. Zobaczymy, czy to jest rozwiązanie, które może nam usprawnić obsługę pacjenta przed opisem radiologicznym, który nadal jest konieczny i niezbędny. Ale być może możemy przyspieszyć, że jeżeli widzimy, sztuczna inteligencja znajduje nam zmiany o typie zapalenia płuc, rozpocznijmy antybiotykoterapię szybciej niż zobaczy to radiolog. I to są rzeczy, nad którymi pracujemy. Nie ma radiologów na rynku, to nie jest tylko nasz problem, to jest problem ogólnoświatowy. Natomiast są takie dziedziny, które wspierają się w sposób mniejszy radiologami niż pozostali. Pulmonolodzy opisują bardzo ładnie zdjęcia TK i klatki piersiowej sami, ze względu na swoje doświadczenia. Ortopedzi. Jeżeli idziemy do ortopedów, oni rzadko potrzebują opis. Oni widzą badanie. W tej chwili jest to prawnie niemożliwe, ale myślę, że to prawo będzie ewaluować i za ileś lat stanie się. Natomiast w perspektywie 10-20 lat ta specjalizacja radiologa będzie nam niezbędna. Za 100 lat prawdopodobnie rozwiążemy to w inny sposób. Nie wiem, przeorganizujemy pracę radiologów. Coś będzie musiało się wydarzyć, natomiast to nie będzie zmiana szybka.
I ja mam pytanie, które mnie osobiście nurtuje jako faceta po 40, a już nawet po 50. Chciałem Witam w zapytać, klubie. Jest dobrze. Chciałem zapytać o wirtualną kolonoskopię i nowoczesny tomograf komputerowy serca. Czy taka diagnostyka obrazowa zmieni podejście do tak zwanego przeglądu technicznego, gdzie człowiek niczym samochód wjeżdżający na kanał, tam podnoszony, to tutaj taka diagnostyka całego organizmu osób po 40 będzie można zbadać i po prostu ktoś, no nie wiem, wjedzie jeden dzień diagnostyki i już Skan dostaje całego skan całego ciała i już wszystko wie, co trzeba robić, gdzie trzeba lecieć. Jest to rzeczywiście obiecujące i to się dzieje, bo z tego powodu powstała wirtualna kolonoskopia. Wirtualna kolonoskopia unikamy czego? Unikamy tego przygotowania do kolonoskopii, unikamy zabiegu endoskopowego, który nie jest przyjemny. No jeżeli robimy w znieczuleniu, to tego nie budzimy się po zabiegu i nie czuliśmy go. Natomiast sam w sobie nie jest przyjemny, że z tego znieczulenia korzystamy. To już się dzieje. I rzeczywiście ma dużą wartość, szczególnie u ludzi, którzy nie chcą się poddać tradycyjnej metodzie kolonoskopowej. Pamiętajmy jednak, że w przypadku znalezienia na przykład polipa, który nie musi być zmianą złośliwą, to jednak będzie konieczność wykonania klasycznej kolonoskopii, żeby go usunąć. Ale jest to jedna z metod, w której my możemy powiedzieć, wykonując wirtualną kolonoskopię, my możemy mieć duży procent pewności, że nie ma tam nic w tym jelicie grubym, co by niepokoiło nas, wymagało leczenia operacyjnego czy dalszej diagnostyki. Oczywiście mówię, że nie ma na tyle dużego, bo to, co widzimy na rynku, jest chęć wykonywania przez pacjentów skanu całego ciała, na przykład whole body w rezonansie magnetycznym. Czyli położę się do rezonansu magnetycznego, rezonans magnetyczny mnie całego przebada i wychodzę pewny, że nic mi nie jest. I tu jest problem, ponieważ ja nie mogę dać gwarancji, że po rezonansie całego ciała nic tam nie jest. Nie chodzi o to, że on może nie zauważyć zaburzeń lipidowych, że mam cholesterol 400, jeżeli nie ma jeszcze zmian w wątrobie. Problem polega na tym, że my możemy inaczej powiedzieć. W tej chwili, w dniu wykonania tego badania, nie znaleźliśmy w badaniu żadnych zmian na tyle dużych, że ta metoda je wykrywa. Już odbiegam od tego, że gdybym was poprosił, znajdźcie coś w tym pokoju, no to byłoby to szaleństwo, prawda? Bo co? No co macie znaleźć? No, muszę wam wskazać, znajdźcie kwiatek na półce. I proszenie teraz radiologa, żeby ocenił od kończyn dolnych do głowy, przeanalizowanie całego obrazu, jak nie wie co szukać, wiąże się z dużym ryzykiem przeoczenia. Lekarze to robią bardzo wnikliwie, ale mogą nie zauważyć małych zmian, które będą niewidoczne, na przykład bez podania kontrastu, bez historii choroby. To nie jest panaceum, nie jest gwarancja, że jesteśmy w pełni zdrowi, ale to jest rozwiązanie bardzo fajne. Natomiast jeżeli połączymy to ze sztuczną inteligencją, która bez zmęczenia będzie po kawałku analizować cały obraz, prawdopodobieństwo tego, że wychwycimy na tyle małe zmiany, będzie dużo większe i przyspieszy pracę lekarza. Także w przyszłości podniesiemy tą pewność, że po tego typu badaniu ryzyko, że jednak przeoczyliśmy albo jakieś małe zmiany niewidoczne w tą metodą, będzie zminimalizowane. Fajne pytanie jest to jest taka rzecz, która jest bardzo obiecująca. Te nowe tomografy, które analizują mięsień sercowy. Ponieważ my widzimy w dotychczasowych tomografiach, klasycznych, widzieliśmy mięsień sercowy, widzieliśmy naczynia, ale nie potrafiliśmy nic powiedzieć o przepływie według tego naczynia. Widzieliśmy, jak ono jest zamknięte, że gdzieś nie przepływa kontrast. Natomiast te tomografy, które zliczają pojedyncze fotony, są tak czułe, są tak ładnie obrazują naczynia, że widzimy w nich najmniejsze zmiany. I rzeczywiście to będzie rewolucja, czy jest już rewolucja, która pomoże nam w lepszej diagnostyce mięśnia sercowego. Mięsień sercowy został w ogóle, koronarografia mięśnia sercowego została wskazana przez Ministerstwo Zdrowia, przez Narodowy Fundusz Zdrowia. Tam się zmieniły kryteria, jeżeli chodzi o możliwość kierowania na to badanie. To jest badanie, które powinniśmy wykonywać
pacjentom, którzy mają pewne elementy ryzyka i dużo wniesie do prewencji i leczenia. To na pewno jest obiecujący temat. No właśnie, a jeśli chodzi jeszcze o prewencję, bo mamy teraz badania genetyczne, gdzie jesteśmy w stanie dowiedzieć się, czy w naszych genach zapisane jest narażenie na zachorowanie na jakąś chorobę. I mając tą informację, czy możemy też uszyć na miarę taki protokół obrazowania dla pacjenta, który ma jakieś narażenia, czy prewencyjnie na razie nie? To rzeczywiście, to jest niesamowita działka, jeżeli chodzi o te badania genetyczne. Sam się poddałem w LuxMedzie, jak testowaliśmy to rozwiązanie. Poddałem się jedną ciekawą rzeczą niemedyczną, to, że w moich genach jest 99% tych słowiańskich genów z Europy, że nie mam tego napływu genów z innych części, czy może 1% mongolskich, tych efektów najazdów tatarskich. To było, ale tam rzeczywiście były pewne rzeczy, które mnie zaskoczyły, bo oczywiście możemy mówić w niektórych przypadkach tylko chorób, rak czy przewód pokarmowy na przykład, że już potrafimy pokazać geny odpowiedzialne za rozwój nowotworów w przyszłości. To potrafimy. Lepiej lub gorzej, ale potrafimy to ryzyko określać. Ale na przykład bardzo fajne badania, które korelują wystąpienie pewnych zmian genetycznych i ich wpływu na nasz proces leczenia. Ja na przykład dzięki tym badaniom genetycznym mam zgagę, reflux, leczę go okresowo i wiem, że mój organizm zbyt szybko metabolizuje niektóre leki, które stosujemy. Powinienem stosować leki z innej grupy. Tak samo jest w zaburzeniach lipidowych. My wiemy, że niektórzy pacjenci z taką i taką budową genetyczną, niektóre leki, które dajemy w hiperlipidemiach, będą metabolizować szybciej, więc one będą mniej skutecznie działać. O chorobach rzeczywiście mówimy. Natomiast to, co się wydarzy, bo ja bardzo mocno patrzę na to, wracam ciągle do sztucznej inteligencji, że nasze interpretacje genów opierają się o duże odcinki DNA, bardzo duże. A ostatnio pojawiła się praca, która potrafiła pokazywać z dużym wyprzedzeniem, to zobaczymy, to wymaga dużo jeszcze lat analiz, która potrafiła na podstawie małych markerów i małych elementów DNA sugerować nam ryzyko wystąpienia pewnych chorób. To właśnie to, co mówiłem o profesor Welby, że to uczenie głębokie, czy generatywna AI może nam dać odpowiedź na rzeczy, którymi się dzisiaj nie zajmujemy. Pamiętajmy, że wynalazki medyczne to jest kwestia przypadków. Przypadkowo odkryliśmy, wnikliwi Amerykanie, że nie wiem, czy wy wiecie, co to jest pozycja boczna ustalona. Jeżeli mamy pacjenta nieprzytomnego, połóżmy go na boku. Tak? Szanse przeżycia nie zachłyśnie się. Przypadkowe znalezisko z wojny z Korei. Skąd się wzięło? Ktoś zaobserwował, że jak była bitwa, gdzie było więcej rannych, to więcej ich przeżywało. Dlaczego? Bo w helikopterach nie mogli kłaść płasko na plecach, tylko musieli kłaść bokiem, żeby się zmieścili. Nagle się okazało, że ta metoda przewożenia pacjentów jest bezpieczniejsza dla pacjenta. Przypadkowe znalezisko. A sztuczna inteligencja daje nam znalezienie korelacji w rzeczach, o których my byśmy nawet nie pomyśleli. Ona myśli, szuka korelacji tam, gdzie my byśmy nie podejrzewali, że one są. I w badaniach genetycznych bardzo fajna praca, która mówiła nam, że to, gdzie dzisiaj jesteśmy z badaniami genetycznymi, absolutnie nie będzie tym, gdzie będziemy za 10 lat. To się rozwija, to jest bardzo obiecujące i to, co robi w tej chwili większość firm, oni łączą dane laboratoryjne, genetyczne historii choroby z diagnostyką obrazową. Tylko połączenie tych wszystkich kwestii da nam w przyszłości możliwość wygrania zdrowia pacjenta. To mnie cieszy. Ja w LuxMedzie pracuję już od 23 lat i nie zamierzam zmieniać pracy. Jest to naprawdę świetna organizacja, dlatego że ona cały czas się rozwija. W tej chwili mamy szpital onkologiczny, mamy laboratorium, ruszamy z genetyką, mamy diagnostykę obrazową, potrafimy jeszcze to operować. Wszystko w jednym. O tego typu firmy, o tego typu dane, kompleksowe dane pacjenta, na zewnątrz ktoś, kto zajmuje się sztuczną inteligencją, walczy. A najczęściej szpitale czy instytucje nie mają takiego bogactwa. To będzie nasza przewaga konkurencyjna, jeżeli chodzi o walce o zdrowie w przyszłości. Tak jeszcze chciałam dopytać, bo dużo mówimy o potencjale sztucznej inteligencji, no ale na pewno niesie też ze sobą jakieś ryzyka, zagrożenia, czy coś takiego? W medycynie jest mniej, natomiast
Ja jestem bardzo konserwatywny. Chciałbym chodzić na operę, bo jestem fanem muzyki klasycznej, która byłaby wystawiana klasycznie. Nie chciałbym tych wszystkich nowinek, chciałbym, żeby to mnie nie szokowało. Ale to, czego się boję ze sztucznej inteligencji, to jest wpływ, jaki ona będzie miała na nie. Ja nie doceniłem kiedyś słów mojego matematyka w liceum. Zresztą nikt z nas w tym czasie by nie docenił, że matematyka uczy matematyki, ale uczy też argumentowania. I jeżeli rzeczywiście rozmawiamy z matematykiem, fizykiem, którzy muszą argumentować i szukają argumentów, nie opinii, tylko faktów, z nimi się rozmawia całkiem inaczej. I tego nas pozbawia rozwój technologiczny. Jeszcze pół roku temu nie niepokoiłem się, że spada nam efekt Flina albo się zatrzymał. Was też nie niepokoi, bo w ogóle nie wiem, czy wiecie, co to jest efekt Flina. Efekt Flina jest to taka zmiana IQ, ilorazu inteligencji, który jest w punktach, nie w procentach, która zaobserwował Flynn, to był Nowozelandczyk, który zaobserwował, że od początku XX wieku sztuczna inteligencja populacyjna, taka zgeneralizowana, wzrastała o 0,3 rocznie, czyli 3 punkty na dekadę. I ona sobie rosła do lat 90. W latach 2000 zaczęła albo się zatrzymywać, albo wręcz spadać. No, nie chciałbym powiedzieć, że jesteśmy głupsi, absolutnie nie. Nie chciałbym nas obrażać i siebie, bo być może coś z tym ilorazem inteligencji, on już nie jest dostosowany do naszych potrzeb, chociaż tam słowa, na przykład słów, które już dzisiaj nie kałamasz, już takich słów nie ma. Ale co się wydarzyło? W latach 90., 80. pojawiły się kalkulatory. Później pojawiły się komputery. Nasze możliwości liczenia zostały bardzo ograniczone. Kto w tej chwili liczy, dzieli, absolutnie mamy do tego komórki, liczymy i właśnie iloraz inteligencji jest dzielony, składa się z 3 rzeczy. To są słownictwo, kojarzenie obrazów, tak jak widzicie obrazy, trzeba znaleźć następny, na przykład z 5 jednego brakuje, wymyślmy, co będzie na nim i arytmetyka. Arytmetyka leci na dół. I teraz, jeżeli patrzymy na sztuczną inteligencję, że ona jeszcze nas pozbawi tych potrzeb analitycznych, będziemy mieli wszystko podane na dłoni, to boję się, że ona nas ograniczy. Dlatego mówię, że jestem szczęśliwy, że mówię o medycynie, chociaż tu jest też szansa, że radiolodzy, młodzi szczególnie, którzy nie mają tego doświadczenia, będą się opierać tylko i wyłącznie na sztucznej inteligencji. Oni mogą popełnić błąd zaufania. Jeżeli spójrzcie, bo kalkulator to jest jedno, ale czy pamiętacie jeszcze liczarki do pieniędzy w bankach? No, w 90 latach szedłem do banku, dawałem pewną sumę pieniędzy i w banku odbywało się pewien rytuał. Ktoś to liczył ręcznie, ze mną, ja na to patrzyłem, wyrzucał do liczarki raz, wliczał do liczarki drugi raz i jeszcze potrafił to przeliczyć później, 4 razy. W tej chwili idę do banku, wrzuca się raz i dostaję te pieniądze. Zaufaliśmy temu urządzeniu. Ale skala pomyłki w banku, jeden banknot, nawet niech to będzie 100 czy 200 złotowy, jest niczym w porównaniu z pomyłką, którą możemy popełnić w przypadku sztucznej inteligencji i zaufania. Bo ten czas, który się zmieni, jeżeli miałbym scharakteryzować, co się zmieni w wejściu sztucznej inteligencji, to jest to, że ona będzie na pewno inteligentniejsza od nas, inteligentniejsza w cudzysłowie, ale będzie wiedziała więcej od nas, odpowie na wszystkie zadane jej pytania, ale naszą inteligencję będziemy mierzyć umiejętnością zadawania pytań. To już nie jest to samo. To nasze bogactwo to będzie wynikanie. I tego się właśnie boję w radiologii, żeby to nie szło zbyt szybko i nawet jak to idzie za wolno, niektórzy krytykują, że tych rozwiązań tanich i sprawnych nie ma zbyt dużo, to myślę, że my jesteśmy społecznie też nieprzygotowani do wejścia sztucznej inteligencji i akceptacji społecznej. My jeszcze musimy się nauczyć ją akceptować i dopiero z tym wejść. Także to jest to zagrożenie. Globalnie sztuczna inteligencja bardzo mnie martwi. Mam dużo obaw. W medycynie absolutnie jestem za i cieszę się, że ona wchodzi. Natomiast też widzę kilka takich rzeczy, z którymi musimy sobie poradzić. To ostatnie pytanie naszej rozmowy. Mam nadzieję, że zadam je umiejętnie. Dużo tu rozmawiamy o medycynie przyszłości. Wyczytałem, że medycyna przyszłości to 4P, czyli prewencyjna, predykcyjna, personalizowana i partycypacyjna. Który z tych filarów dzięki diagnostyce obrazowej rozwija się najszybciej i czy za 5 lat rezonans magnetyczny będzie równie powszechny jak badanie krwi?
Rezonanse magnetyczne tak naprawdę już są. Nie wiem, czy z badania krwi i rezonansu są jakiekolwiek różnice. W tej chwili każdy z nas, zwłaszcza, że my nie musimy mieć skierowania na rezonans. Jeżeli chcemy, doktor Google nam powie, że powinniśmy z powodu dolegliwości, bólów głowy wykonać rezonans głowy albo na przykład kolana, bo coś mi tam zachrobotało, no to wykonujemy go. Nie ma żadnej potrzeby zdobycia skierowania od lekarza. Idziemy i to badanie możemy wykonać. Ono jest tak samo dostępne. Predykcyjna, czyli to, że będziemy wiedzieć, mogli powiedzieć, określać bliższą przyszłość na podstawie dzisiaj wykonanego badania, to już się dzieje. Nie wiem, co znaczy z ostatnim z tą partycypacją. Czy to jest kwestia to, że pacjent ma dopłacać do usługi? Tego nie wiem. Tego nie, ale na pewno te pierwsze, prewencyjna, i to jest prawda, to już się dzieje. I ta prewencyjna, my powinniśmy włożyć więcej wysiłku w to, żeby z tych rozwiązań korzystać. Chociażby bardzo nikły udział kobiet w badaniach mamograficznych. A naprawdę, to jest ta kwestia, raz wykonana 2 lata badania, są jest potężna szansa, że wyłapiemy proces nowotworowy w etapie, w którym możemy go bezpiecznie, tą zmianę usunąć. A jednak chętnych, czy do kolonoskopii co 5 lat, też nam funduje to Ministerstwo Zdrowia, czy do innych badań, tego nie korzystamy, a powinniśmy. Bo tutaj medycyna daje dużo większe szanse, niż społeczeństwo chce wykorzystać. Myślę, że to jest kwestia tej partycypacji, żeby jednak pacjent chciał brać udział. Słuchajcie, to jest też tak, jak spotkałem się kiedyś, opiekowaliśmy się pewną firmą, która dała za darmo pracownikom kursy języka angielskiego. Zapisało się 100 osób, po 2 tygodniach chodziło 4, drugi zaniechali, a za drugim razem powiedzieli, że dadzą kursy językowe, ale każdy z pracowników musiał dopłacić bardzo symboliczną kwotę i już ucieczek nie było. Ta partycypacja o czymś mówi. Jak coś jest za darmo, czasami tego nie doceniamy, a jak za coś zapłacimy, widzimy tego wagę. Natomiast absolutnie nie dotyczy to systemu Narodowego Funduszu Zdrowia i co się pacjentowi za to należy. Tutaj proszę tego mojej wypowiedzi nie łączyć, że powinien zmienić inny system. Na pewno powinniśmy bardziej pójść w ubezpieczenia zdrowotne, które wzmacniają tą nogę Narodowego Funduszu Zdrowia i ją odciążają. To też robimy w LuxMedzie. Bardzo dziękujemy za tą fascynującą rozmowę. Dziękujemy. Jeżeli miałbym powiedzieć, komu jest bardziej miło, to mi na pewno bardziej. Dziękujemy.